Gdzie kończy się mapa, zaczyna wiatr, tam znaleźliśmy nasz mały świat. Słońce nad wodą kokosów, cień na Sikior, zaczyna się każdy dzień. Z Polski przyjechałem gdzieś na koniec dróg, tam gdzie morze śpiewa i ciepły jest wiatr. Spotkałem dziewczynę o oczach jak noc, Ernestinę uśmiechem zmieniła mój los. Szumi ocean, palmy tańczą w tle, każdy zachód słońca mówi mi, że tu jest nasz dom, między niebem a falą. Na wyspie, gdzie czas płynie bardzo powoli, Sikior śmieje się razem z nami, gdy idziemy boso małymi drogami. Tu jest nasz świat, między słońcem a snem, Ernestinę i ja. Tak zaczyna się dzień. Mały multicap i droga przez las, czasem vlog kręcimy, czasem tylko wiatr, ryż, mango, kokos i morza smak. A ludzie tu mówią, zostańcie już tak. Szumi ocean, palmy tańczą w tle, każdy zachód słońca mówi mi, że tu jest nasz dom, między niebem a falą. Na wyspie, gdzie czas płynie bardzo powoli, Sikior śmieje się razem z nami, gdy idziemy boso małymi drogami. Tu jest nasz świat, między słońcem a snem, Ernestinę i ja. Tak zaczyna się dzień. A gdy noc spada nad ciepłą zatoką, gwiazdy zapalają światło wysoko i wiem, że życie poprowadziło mnie dokładnie tam, gdzie być powinienem. Witam serdecznie, Aleksander Wojtysiak, życie na Filipinach. Dzisiaj niedziela, leniwa niedziela, dzisiaj nie będzie pracy, ale od rana przyjechał kurier i przyjechały palmy, 10 palm. Foxtail Hawaiian Palm. Na ten moment nie wyglądają jak foxtaile, mają całkowicie inne liście, ale jest to całkowicie normalne. Przyjechały w dobrym stanie, delikatnie wysuszone, ale w dobrym stanie. Nie połamane ani korzenie, ani nic z tych rzeczy. Szkody na liściach to wiadomo zawsze jakieś są. Zdążyłem je już przesadzić w misce na razie. Tak wyczytałem w internecie, żeby przez 7 dni nie sadzić jej w miejscu docelowych, tylko dać im się zaklimatyzować. Często podlewać. No i po 7 dniach, po 10 dniach będzie można je nasadzić w ziemi w gotowych otworach po prostu. Ziemia, którą użyłem, jest z tego koryta, tej rzeki okresowej. Nie glina, ale ziemia. Wyczytałem w internecie, że warto też wymieszać ziemię z drobnym kamieniem. Mamy drobny kamień z przesiewania piasku do tynkowania, więc dodałem jeszcze trochę właśnie kamienia, że palmy lubią. Łatwiej wtedy się korzenie rozchodzą i jest lepszy drenaż w ziemi. I całość przysypałem trocinami mahoniowymi, bo to też pomoże lepiej wilgoć utrzymać po prostu w ziemi. I tak samo jak je nasadzimy, też zalecane jest, żeby właśnie obsypać taką palmę czymś, czy trawą, czy liśćmi kokosowymi, palmy kokosowej, czy tym, co masz pod ręką. U nas akurat są jeszcze trociny mahoniowe i tym się przysypie, że wtedy będą miały po prostu lepsze warunki. Rosie! Ej, Rosie wyszła sobie z domu, poszła gdzieś na spacer, ale chodzi w koszulce koszykarskiej. Wiecie, to ubranko ma założone, bo wtedy nie ma nawet możliwości, jakby chciała podrapać się po szwach, ani polizać, jak ma tą koszulkę. Zobaczymy, jak się dalej dzień poukłada. Tak to właśnie z moją małżonką jest. Wypuszcza Rosie, a potem go find Rosie. Tak to właśnie jest. Find Rosie. Bibi, Mom. you find Rosie, Bibi. Find Rosie, I'm gonna wash the dishes. Zawsze jest jakiś powód, wiecie. Dobra, idziemy szukać Rosie. A może uda się ją znaleźć na kamerze nawet.
Znalazłem Kenjiego, znalazłem Lunę i znalazłem Tutu. Tą trójkę znalazłem. A gdzie jest panienka? Rosie! Widziałem ją jakiś czas, jak przemykała tędy. Jest Luna, jest Kenji. Jest jakiś inny piesek bezpański, co leży pod łodzią. Idzie tu ze mną na poszukiwania. Rosie! Nie widzę A jest tutaj Rosie. Rosie! Poszła sobie do sąsiadów. Ale tu jest śmietnik na tej działce obok, właśnie macie okazję tego doświadczyć. Chodź. 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 Idziemy do domu. Trzeba ją delikatnie podnosić z myślą o mojej szwach, żeby nie rozciągać jej brzuszka, co nie? Ale już się panienka czuje dużo lepiej niż zaraz po zabiegu, ale cały czas jeszcze dostaje leki przeciwbólowe, puszczamy jej strzykawką po prostu do pyska, no i te inne lekarstwa na te pasożyty krwi, ale tym będzie musiała być długo leczona czy suplementowana, bo to 28 dni, dzisiaj mamy 3 dzień dopiero Rosie, także jeszcze prawie 4 tygodnie. O 4 tygodnie cały okres, no to 3 tygodnie z hakiem. Ale nie lubi tego jednego lekarstwa, strasznie nie lubi. Resztę przyjmuje bez problemu, a to jedno lekarstwo właśnie na te pasożyty krwi to niechętnie. Trzeba je na siłę wciskać strzykawką do ust. Jak się z jedzeniem wymiesza, też nie chce zjeść. Bisaj dla Zibiczka. No i dzisiaj niedziela, leniwa niedziela. Wstałem wcześniej jak zawsze, ale nie ukrywam, zdrzemnąłem się w okolicach 12. Nawet nie wiem, która jest teraz godzina. What's the time? 3:20. 3:20? 20 po 3. Przyjechaliśmy na Salak do Ong. Na plażę zmoczyć się. What? Salak do Ong. Salak do Ong. Dzisiaj jest rocznica, jak umarł teściu, tata Ernestin. No i tak się spodziewałem, że to tak wyjdzie. Siostra Ernestin dzisiaj urodziła dziecko. Urodził się syn. Także jest nowy chłopiec w rodzinie. Zobaczymy kiedy, ale pewnie nas będzie chciała pojechać zobaczyć. Ja będę musiał i tak zostać z zwierzakami, ale przez to, że Rosie jest wysterylizowana, to trzeba o nią trochę zadbać. O Foxted Pile. You want ice cream now? It's also fox straight. Beside the sign, yeah. I want it to be only like that big. Takie palmy właśnie kupiliśmy. To co rośnie tam i to co rośnie przy znaku. What are you laughing about? Tell me, tell them. Very nice pal.
Także kupimy jakieś lody. Want ice cream? Yes, please. What's your flavor? Here. What are the options? What's the available? They have mango, avocado, and charcoal. Avocado? All three of them. All three. Pwede po. Usa pa. Mango, awokado i węgiel. Dobrze, lody już są, wszystkie 3 kulki. MS i tylko awokado. No, it's not foxtail, this one. Because foxtail don't have fruits. Why is it like that but without fruit? It's very similar. To nie jest foxtail, bo ma te czerwone owoce, to jest inna palma, Ah, this one. którą też rozważałem. No. No, this is not foxtail. It's not looking like a fox. Będą ładniejsze palmy niż to. To jest ta plaża ze zdjęć i z vlogów. Bardzo popularna, chociaż nigdy tu nie byliśmy. Pół godziny drogi od nas. Ludzie sobie chillują. Policja turystyczna. You can order some food here. You can order something here. Dobra, trzeba znaleźć jakieś miejsce. Jeszcze przed kąpielą, ale zobaczymy, co tu jest na górze. Tutaj są chyba platformy do skoków, tak mi się wydaje. It's there. The jump. Tutaj są platformy do skoków. Enjoy ni mo. Sige, 1, 2. Tam jest najniższa, a tam są kolejne stopnie. Może się skuszę? Zobaczymy. Siema. Co tam? What will you say to them? Babe, I'm so tambo. Don't put it so zoom in. It will be in a vlog. Dzień dobry. Witam serdecznie. They said on the live they want to see how you are cooking Filipino dishes. And I said we don't have kitchen. Next time. I will cook lumpia. O, segonki Ernestin mówi, że pokaże jak zrobić. No to by był dobry poradnik. Adobo. Kiedyś robiłem filmik dla babci jak zrobić segonki, bo przez żołądek do serca segonkami mnie Ernestin urzekła generalnie. My to nazywamy segonki, no ale wiecie, spring rolls, borula. It's not palm tree. What palm tree? The palm tree. Okay, you can speak about that. You were so affected about bikini of another woman. I'm not affected. I just think it's a palm tree. With coconut. No, tak właśnie na Filipinach jest, że Filipinki się pociemiechują z turystek z Europy i z Ameryki, co noszą. No, that was Skąpe. not. I think it was Filipino. Or I don't know. Was it? Or from I don't- Latin? I don't know, you will see in the vlog your palm tree. Yeah, beautiful palm tree. That one, you can appreciate that.
It's true. You cannot say deny. Like, it's fine to look at, but to react on that, it's a different story. I didn't react. I was looking on the palm tree. You react. Yeah, but if a guy would look at that, I would understand if they will appreciate that because it's a beautiful palm tree. So it's nothing to compete like that. Because you know when you see, you will appreciate. But if it's something just, nonsense, then it's something. Aha. No to właśnie Ernest mi wytłumaczyła. It's true. Mrożona kafe latte i mrożone cappuccino. The best cappuccino I had was in the Henry's in Dumaguete. But it was like warm, hot. Hot. Musimy tutaj przyjechać w jakiś dzień tygodnia, żeby było jeszcze mniej ludzi. Myślałem, że się poskaczę sobie z klifu, ale dzisiaj sobie to odpuszczę. Wydaje mi się, że The dogs. na spokoju. Skakałem z większych wysokości w Norwegii. W Norwegii mają hopla na punkcie skoków do wody. Nawet ma jakąś specjalną nazwę na to, na ten skok. Coś z def, jak skok śmierci, coś w ten deseń. Nie pamiętam dokładnie jak się nazywa. Bo oni skaczą z wysokości i się łamią w taki sposób, taki jaki koci grzbiet robią wchodząc do wody, żeby rozbić tą taflę i skaczą z większych wysokości. Chyba w ogóle rekordzista świata w skoku z wysokości to jest jakiś norweski emerytowany żołnierz, jeżeli się nie mylę. Był taki filmik popularny, jak skakał z jakiegoś klifu do takiej mroźnej, lodowatej wody. I słynął też z tego, na TikToku miał kanał, że skakał z toporami, taki wikingowy styl robił sobie. To oni się z tym szczycą, to na normalnym basenie miejskim we Fredrikstad była taka wieża do skoków ustawiona i tam było, nie wiem, chyba 3 metry, 6 albo 7 i najwyższe to było chyba 12 albo 15 metrów. To z tego najwyższego też skakałem i raz źle do wody wszedłem. Miałem ręce delikatnie rozłożone na boki, to potem przez prawie tydzień czasu całe ręce sine tutaj od tej strony wewnętrznej, co uderzyły w wodę. No nie spodziewałem się tego, ale uderzenie było mocne. Next time we will jump together from the highest. Krishna and Milin was jumping there and Krishna got like a sword, I think. From the highest? I don't know if they jump from, but there are two sides there are two Bo ta najniższa platforma, która stoi na kamieniu, to jest 2,5 metra, myślę, nad taflą wody. Jak tak patrzyłem na ludzi, którzy tam stali wzrostowo, to jest 2,5 metra. Jeżeli tam ma 2,5, to najwyższa myślę, że nie będzie miała więcej niż 10. A 10 metrów, no to macie wysokość, licząc z parterem, jak jest wieżowiec jakiś czy blok, no to mieszkanie ma 2,40. No tak jakbyście skakali no ze stropu 3. piętra, z 4. piętra mniej więcej. To musi być liczone od ziemi, bez piwnicy, bo to zawsze trochę podnosi fundament. No. Subscribuitem kanał. When you will see your baby, Brother. it's not brother. Nephew. When you will see your baby nephew. No, something amazing. No wkleję tutaj zdjęcie, że nas nie It's a są, boy. już przysłali. What will be his name? Sol Ernest. Ernest from Jeff side? Ernest. No, Ernestine. From me. Really? Yes. Poor little child. Sol Ernest. Będzie się nazywał Sol Ernest. Sol jak od słońca. Our great grandfather is Ernest. A, pradziadek był Ernest. Sol Ernest. Będzie Sol Ernest, Sol od słońca, bo już jest siostra Sol Aurora. is the sister and the brother of Aurora in what's that? Norse mythology. Norwegian mythology? Norse mythology. Norwegian? Not in Norse. Norse? Norse N-O-R-S-E mythology. What is Norse mythology? From the Norse. The northern mythology. No to wytłumaczone, no ale że Sol There jest is a bratem Greek Aurory. mythology, there's a Norse Nie. mythology, like that.
I know. The And sigils. yeah, and what kind of mythology is that? Norse mythology. Where is that mythology coming from? Like Freya, like Aurora. Freya is from Norway. Yeah, Norse mythology. So it's from Norsk mythology? You don't say it like directly or like it's like segregated into Norwegian. Scandinavia. Scandinavian now in modern time. Scandinavian. Czyli jest sens logiczny po prostu zachowany tego, że Aurora jest siostrą Słońca, Sola i jest Sol Ernest. Sol Ernest. How big was he? 3.5? 3.5? 3.5? Was it big? He did not turn. He turned 3,5 and then suddenly kilograma. he decided, no, I'm not gonna turn. Były problemy z młodzieńcem, bo to już było wiadomo od jakiegoś czasu, że ustawił się w nieodpowiedniej pozycji dużo wcześniej i czekali aż się obróci. Obrócił się i był już w dobrej pozycji, ale ostatecznie znowu się przekręcił. No i była siostra cesarskim cięciem. What? Your pee-pee? Tell them what it's your pee-pee. What it's pee-pee. What is pee-pee? So they will know what I'm thinking about. Chipcha. Ah, chipcha. I know it. Chipcha. Chipcha, no. What about your pee-pee? Chipcha. I will Chipcha. call you Chipcha. That's bad word. No, that's not a bad word. Hey, baby. I don't have phone. Dobrze, dopijmy tą kawkę i będziemy się zbierać niedługo, no bo wyjechaliśmy późno z domu. Trzeba Rosie podać leki. Zajdziemy jeszcze po drodze po coś do jedzenia. No i zobaczymy, co przyniesie jutro. Co się jutro uda zrobić. Do poniedziałek zaczynamy nowy tydzień. Także babciu, bo babcia pisała komentarze. Jak widzisz, odpoczywamy czasem. A mamy po prostu piękne okoliczności przyrody. Mam piękne okoliczności przyrody, żeby odpoczywać, także odpoczywa się dużo lepiej. No jak zawsze znamienne było to, że Filipińczycy, przyjezdni czy lokalni, wszyscy siedzieli tutaj w cieniu. A wszyscy przyjezdni z Europy i z całego świata biali, no to wszyscy wyłożeni na ręcznika na piasku, no bo trzeba się opalać po prostu, no nie? A na Filipinach unikają słońca. Ernest jeszcze nie zdążyła w ogóle wyjść z cienia, a już była cała posmarowana olejkiem. To by było na tyle w tym dzisiejszym krótkim, leniwym vlogu przy leniwej niedzieli. Dziękuję Wam za oglądanie, za lajki, za komentarze, za subskrypcję, za podbijanie. Widzimy się niebawem. Na razie. Na razie. Cześć. Subscribe tym kanał. Na razie.